gdzie można poczuć atmosferę średniowiecznego miasta, dokąd prowadzi ten gotycki most, jakie obowiązki oprócz tych oczywistych miał średniowieczny kat, co obecnie mieści się w domu słynnej trucicielki, przed czym miała chronić mieszkańców ta figura, co zawdzięczają mieszczanie praskiemu arcybiskupowi i jak strasznego pecha mieli kłodzcy franciszkanie. Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, usłyszeć kilka ciekawostek i dowiedzieć się, dlaczego warto odwiedzić Kłodzko, obejrzyjcie do końca nasz film. Położone na pograniczu polsko-czeskim Kłodzko jest jednym z najciekawszych miast Dolnego Śląska, które do dziś zachowało kompletny i oryginalny układ średniowiecznego miasta. Niemal co krok natkniecie się tu na zabytki, z którymi związane są ciekawe opowieści lub tajemnice. Jedną z największych atrakcji Kłodzka jest powstała na przełomie XVII i XVIII wieku twierdza. Jednak nią, podobnie jak i innymi fortami na Dolnym Śląsku, zajmiemy się w oddzielnym filmie. Dziś zapraszamy Was do obejrzenia innych atrakcji tego przepięknego miasta. Kłodzko to najstarsze i najważniejsze miasto historycznej ziemi kłodzkiej. Badania i znaleziska archeologiczne oraz pewne przekazy historyczne dotyczące tych terenów potwierdzają, iż pierwsza osada powstała tu we wczesnym średniowieczu. Sprzyjało temu dogodne położenie na jednej z odnóg szlaku bursztynowego. Pierwsza pisemna wzmianka pojawia się około 981 roku w kronikach czeskich i wspomina o śmierci czeskiego księcia Sławnika, ojca świętego Wojciecha, w grodzie o nazwie Kłodzko, położonym nad rzeką Nysą. Pomiędzy XI a XIII stuleciem położone na pograniczu polsko-czeskim Kłodzko jest przedmiotem częstych zatargów. Co kilka lat rządzą nim na przemian Piastowie i Przemyślidzi. Drewniany gród jest wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatecznie w połowie XIII wieku czeski król Przemysław II Ottokar lokuje tu miasto na prawie niemieckim. W XIV i XV wieku, pomimo licznych epidemii, pożarów i powodzi, Kłodzko rozwija się dynamicznie. Posiada jedną z najlepszych na Śląsku szkół i bibliotekę klasztorną. Rozwija się handel i rzemiosło. Po wojnach husyckich protestanckie miasto przechodzi we władanie Habsburgów i rozwija się dalej aż do wojny 30-letniej, kiedy to zostaje zniszczone przez katolickiego króla Ferdynanda II. Pozostaje w kryzysie aż do wojen śląskich, po których przechodzi pod panowanie pruskie. Kłodzko staje się miastem garnizonowym i rozpoczyna się modernizacja fortyfikacji z twierdzą kłodzką na czele. Pomimo zdobycia twierdzy w 1807 roku przez Francuzów pod wodzą Hieronima Bonaparte, miasto pozostaje pod rządami Prus, a później Niemiec do końca II wojny światowej. Pomimo licznych wojen, epidemii i powodzi, zachowało się tu wiele ciekawych zabytków, dzięki którym możemy chłonąć atmosferę ponad tysiącletniego miasta.
centrum kłodzkiego Starego Miasta, pełnego uroczych zakątków wartych odwiedzenia, stanowi rynek wytyczony w pierwszej połowie XIV wieku. Otaczają go zabytkowe kamieniczki, będące niegdyś domami rzemieślników, kupców czy szlachty. Wiele z nich zdobionych jest płaskorzeźbami przedstawiającymi zwierzęta i ciekawymi zabytkowymi portalami, posągami i medalami z inicjałami królewskimi. Niektóre z nich zasłynęły dzięki swoim mieszkańcom. W jednej z nich mieszkała słynna kłodzka trucicielka, która pomogła wojskom Napoleona w oblężeniu miasta, zatruwając wodę w studni piekarskiej w twierdzy. Charlotta Ursinus była właścicielką domu numer 36, w którym obecnie znajduje się nomen omen sklep zielarski. W centralnym punkcie rynku znajduje się okazały i reprezentacyjny ratusz, który do dziś zachwyca różnorodnością stylów architektonicznych. Pierwszy budynek magistratu wzniesiono w początku XIV wieku, jednak spłonął on już w 1366 roku. Kolejne dwa ratusze również strawiły pożary, ostatni w 1886. Nowy magistrat wzniesiono w stylu neorenesansowym według projektu Edwarda Bergera z Nowej Rudy. Najstarszą i najlepiej zachowaną częścią jest średniowieczna wieża o przekroju kwadratu, posiadająca na piętrze renesansową galerię. Budynek ratusza posiada bogato zdobione elewacje z licznymi kamiennymi detalami. We wnętrzach mieszczą się obecnie pomieszczenia Urzędu Miasta, biblioteki i czytelni, natomiast na parterze zlokalizowane są restauracje. Przed głównym wejściem do ratusza znajduje się fontanna postawiona w miejscu dawnej studni miejskiej. Jej charakterystycznym elementem jest wsparta na 4 delfinach duża muszla, na której stoi lew wsparty na tarczy herbowej. W pobliżu fontanny znajduje się pręgierz miejski, wzniesiony w połowie XVI wieku, na którego szczycie znajduje się złodziejaszek z workiem pełnym łupów na plecach. Wykonywano przy nim przede wszystkim kary chłosty na złodziejach. Pręgierz ostatecznie usunięto z rynku z początkiem XIX wieku, a pojawił się ponownie w 2011 roku, choć tym razem nie wykonuje się już przy nim kar. A jak już jesteśmy w temacie karania, to warto powiedzieć parę słów o kłodzkich katach. Pierwsze wzmianki o kłodzkich katach pojawiają się w XIII-wiecznych źródłach. Obowiązki polegające początkowo na wymierzaniu kar cielesnych zostały z czasem poszerzone o kary śmierci, tortury, dozór miejsca straceń, dbanie o stan techniczny urządzeń i czystość w miejskim więzieniu oraz sprawowanie nadzoru nad miejskim domem publicznym. Ta ostatnia funkcja, z pozoru administracyjna, była w istocie usankcjonowaniem stręczycielstwa i sutenerstwa, z którego kaci czerpali niemałe dochody. Przez mieszczan traktowani byli z dużym dystansem i niechęcią, a zamieszkiwali zazwyczaj na obrzeżach miasta, obok grabarza i domu publicznego. Kłodzko, jako jedyne miasto w regionie, zatrudniało własnego kata. Najbardziej znanym z nich był Christopher Kun, który oprócz Kłodzka obsługiwał także Wambierzyce, Radków i Otmuchów. Publiczne egzekucje wykonywane były w mieście od średniowiecza do 1850 roku, kiedy to w ostatniej z nich ścięto toporem niejakiego Trautlera, skazanego za morderstwo. Po zachodniej stronie ratusza stoi najstarsza w regionie wotywna figura Najświętszej Marii Panny, która upamiętnia 2 tragiczne wydarzenia, jakie dotknęły Kłodzko w XVII wieku. Najpierw w 1676 miasto nawiedził straszny pożar, który uszkodził wiele budynków, a następnie w 1680 epidemia dżumy,
która w ciągu 10 miesięcy pochłonęła życie niemal 1500 mieszkańców. Chcąc zapobiec dalszym nieszczęściom, władze miejskie postanowiły ufundować kolumnę z figurą Najświętszej Marii Panny. Był to stały motyw wykorzystywany w okresie baroku niemal w całej Europie. Wokół kolumny znajdują się figury świętych Franciszka Ksawerego, Karola Boromeusza, Rocha i Sebastiana, uważanych za patronów chroniących przed chorobami zakaźnymi. W niszy postumentu leży figura świętej Rozalii, nad którą czuwają aniołowie. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Rozwijające się dzięki handlowi i rzemiosłu średniowieczne Kłodzko ograniczone było w swych rozmiarach górą forteczną, murem i korytem Nysy. We wąskich kamieniczkach, w których mieściły się mieszkania i warsztaty, brakowało więc miejsca do składowania towarów. Nic więc dziwnego, że dawni mieszkańcy Kłodzka zaczęli schodzić w dół, kopiąc pod swoimi domami rozległe piwnice. Sprzyjało temu miękkie podłoże z polodowcowych osadów. Stała i niska temperatura sprzyjała przechowywaniu tam żywności i innych towarów, a na leżakowaniu w chłodnych piwnicach zyskiwał smak kłodzkiego piwa. Przenoszono tam też część warsztatów, np. piekarnie, bo mniejsze było wówczas niebezpieczeństwo zapruszenia ognia. Głębokie podziemia przydawały się także podczas licznych wojen przetaczających się przez ziemię kłodzką, dając schronienie mieszkańcom miasta i pozwalając uchronić przed zniszczeniem najcenniejszy dobytek. Znaczenie kłodzkich podziemi zaczęło maleć w XVIII wieku, gdy miasto rozrosło się poza obręb murów miejskich i powoli o nich zapominano. Pogłębiła to jeszcze wymiana ludności po II wojnie światowej i zapewne zapomniano by o nich na dobre, gdyby nie osuwające się kamienice w latach 50. XX wieku. W latach 60. specjaliści z AGH i wałbrzyscy górnicy rozpoczęli akcję ratowania kłodzkich kamienic i podziemi. Ostatecznie w 1976 roku otwarto trasę turystyczną. Możemy w niej poczuć atmosferę dawnego Kłodzka, posłuchać mieszczańskiej muzyki, biesiadników w karczmie, odgłosów jarmarku i zobaczyć dawnych mieszkańców miasta. Jedną z ciekawszych atrakcji miasta jest kamienny most gotycki, porównywany często do słynnego mostu Karola w Pradze, choć jest od niego starszy. Nieznana jest dokładna data jego budowy, prawdopodobnie powstał pomiędzy XIII a XIV stuleciem w miejscu wcześniejszego drewnianego. Ma długość 53 metrów i około 6 metrów szerokości. W ciągu wieków w wyniku wielu zniszczeń most był wielokrotnie wzmacniany i odbudowywany. Posiadał dwie bramy. Górna pełniła funkcję baszty i tworzyła całość z murami obronnymi,
Dolna mostowa była rogatką zamykaną na noc. Obie zostały rozebrane wraz z murami miejskimi. Most zbudowany został z kamienia, a spoiwem było wapno z dodatkiem kurzych białek. Jak wspomina XVII-wieczny kronikarz, w roku 1286 musiały wszystkie wsie należące do Kłodzka oddawać jaja. 2 pachołków miejskich odbierało białka, a oddawało żółtka, sprzedawane później po 1 talerzu za pełną łyżkę. Białka te szły do wapna na budowę mostu. Najbardziej przykuwającym uwagę elementem mostu jest 6 barokowych figur wotywnych. Zostały one ufundowane przez mieszkańców Kłodzka oraz okoliczną szlachtę, a wyrzeźbione zostały przez prowincjonalnych artystów. Najstarszą z nich jest pochodząca z 1655 roku pieta, której fundatorem był ówczesny starosta Kłodzka, hrabia Jan Jerzy von Getzen, co potwierdzają herby i inskrypcje w języku niemieckim. Kolejne przedstawiają patrona Czech świętego Wacława, świętego Jana Nepomucena, jednego z najpopularniejszych świętych na terenie Śląska, Czech i Moraw, świętego Franciszka Ksawerego, patrona Kłodzka i chorych, Chrystusa na krzyżu i świętą Marię Magdalenę oraz Trójcę Świętą i ukoronowanie Najświętszej Marii Panny. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest najstarszym zachowanym kościołem w Kłodzku. Pierwsze wzmianki o świątyni w tym miejscu pochodzą z XII wieku. Budowę obecnej rozpoczęli Joanici w 1344 roku, gdy miasto znalazło się w nowo utworzonym arcybiskupstwie praskim. Głównym fundatorem świątyni był arcybiskup praski Arnostas Pardubic, który umierając przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na budowę. Niestety ze względu na liczne nieszczęścia, epidemie i wojny budowa znacznie się przedłużyła. Ostatecznie zakończono ją w 1468 roku. Fundator świątyni przez mieszkańców Kłodzka uznawany był za świętego. Arnost, będąc synem kłodzkiego kasztelana, często pysznił się swoim pochodzeniem i wywyższał wśród innych uczniów kłodzkiej szkoły joannitów. Podczas jednego z nabożeństw, gdy śpiewał hymn Salve Regina, zobaczył, jak stojąca w ołtarzu głównym figura Matki Boskiej odwróciła od niego twarz. Jak głosi legenda, późniejszy arcybiskup przeżył wtedy duchową odmianę i stał się wielkim czcicielem Matki Bożej. Cuda zdarzały się również po jego śmierci. Gdy został pochowany w krypcie kościoła, jego nagrobek w tajemniczych okolicznościach popękał. Ówcześni uznali, że jest to wynik jakiejś nadludzkiej siły. Dodatkowo z nagrobka arcybiskupa zaczęła wyciekać substancja, która posiadała tajemnicze właściwości. Wydzielała miły zapach, nie paliła się i nie pływała na wodzie. Kłodzczanie uznali, że ma cudowne właściwości i zbierali ją do naczyń. Cudowny olej był dla mieszkańców dowodem na to, że nawet po śmierci arcybiskup nie zapomniał o Kłodzku i jego mieszkańcach. W XVI wieku kościół trafia na 100 lat w ręce protestantów, od których wykupują go wraz z dawną komandorią joannitów jezuici, którzy pod koniec XVII wieku rozpoczynają przebudowę kościoła w stylu barokowym. Obecny wygląd kościół otrzymał w XIX wieku, gdy wrócił pod opiekę jezuitów po restytucji zakonu.
Późnogotycka kamienna budowla z zewnątrz posiada wyraźne cechy gotyku praskiego. Wnętrze zaś utrzymane jest w stylu późnego baroku. Do najciekawszych zabytków należą XVIII-wieczny ołtarz główny z XV-wieczną gotycką figurą Matki Bożej w glorii promienistej, wykonany z marmuru nagrobek arcybiskupa praskiego Arnosta z Pardubic, XVIII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz liczne rzeźby i ołtarze boczne pochodzące głównie z XVIII-wiecznej przebudowy. Przed wejściem do kościoła warto spojrzeć na ostatni zachowany fragment dawnych murów cmentarnych, wykonaną w 1703 roku czarną bramę z figurami świętych oraz pomnik Jana Nepomucena z 1714 roku. Pierwsi franciszkanie pojawili się w Kłodzku już w połowie XIII wieku i od razu zbudowali klasztor i kościół. Niestety bracia mniejsi przez wieki przebywania na ziemi kłodzkiej mieli pod górkę. Zaczęło się od zniszczenia zabudowań przez husytów, później nastała wielka powódź z XV wieku i ostatecznie w 1564 roku franciszkanie opuścili Kłodzko. Niespełna 100 lat później, gdy miasto zdobył Ferdynand II, podjęli kolejną próbę i w latach 1628–31 wznieśli obecną barokową świątynię. Jednak niespokojne czasy, kłopoty finansowe i kolejne powodzie nie pozwoliły na pełne wykończenie. Jakby tego wszystkiego było mało, to w 1810 roku klasztor uległ kasacie na skutek pruskiego dekretu. Kościół przekształcono w magazyn słomy i siana dla garnizonu pruskiego. W klasztorze zaś osiedli podoficerowie i urzędnicy wojskowi z rodzinami. Przejściowo część klasztoru pełniła również rolę szpitala. W 1834 roku rząd pruski przeznaczył go na kościół garnizonowy i taką funkcję pełnił do końca II wojny światowej. W 1945 roku przybyli tu ponownie franciszkanie, tym razem ze śląskiej prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu. Odnowiony w latach 70. XX wieku, padł ponownie ofiarą powodzi stulecia w 1997 roku. W jej trakcie zniszczone zostało wyposażenie kościoła, którego renowacja trwała do 2010 roku. Kłodzki kościół Matki Bożej Bolesnej jest trójnawową bazyliką, której nawa główna przykryta jest sklepieniem kolebkowym. Bryłę świątyni zdobią dwie pokaźne wieże, zwieńczone barokowymi kopułami, zaś elewacja mieści nisze z figurami oraz bogaty portal z rozetami. Wszystkie ołtarze, malowidła i całe wyposażenie pochodzą z XIX wieku. Dekoracje malarskie odwołują się do różańca, zawierając jego 15 tajemnic. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.